moi drodzy, najważniejszy znaczek, przy którym po prostu każdy sobie robi tutaj zdjęcie, zanim ruszy na szlak. Także śledźcie na bieżąco, za 11 dni, jak wszystko dobrze pójdzie, będziemy na szczycie. Powiem Wam, że jak się idzie teraz i patrzy na tą górę, co było przede mną, taki coraz większy ten respekt się czuje. Tam już jest taki moment, kiedy na przykład ktoś czuje się dobrze na 6000, a na 6,5 nagle stwierdza Koniec. Koniec. I trzeba wracać. albo trzeba było go sprowadzać, bo były i takie sytuacje. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket, zapraszamy. Najlepsza agencja nieruchomości na Phuket w Tajlandii. Twins Real Estate Phuket. Pomożemy Ci zmienić życie na lepsze lub dobrze zainwestować pieniądz w nieruchomości z rocznym zwrotem na poziomie od 10 do 12% z inwestycji. Siemanko, siemanko, pozdrawiam serdecznie z Mendozy. Dzisiaj ruszamy w górę. Pobudka była o 5, o 6, ale do 6:30 przeleżałem, czy nawet do 7. Teraz 8 idę na śniadanko, na kawkę i później zaczynamy się zbierać. Chociaż nie, jeszcze później idę kupić takie noski na spinaczkę, bo nie mam tego. A później o 11 ruszamy. No i przyszedłem do centrum miasteczka i powiem wam, że ładnie tutaj, naprawdę ładnie. No wiadomo, jeszcze zamknięte wszystko, bo jest przed 9. Dopiero jakieś tam pojedyncze miejsca się otwierają. Ale fajna miejscowość, podoba mi się tutaj. Właśnie przyszedłem do tego sklepu kupić te noski. Później wam pokażę, co to jest, bo parę osób może nie wiedzieć. O, właśnie otwierają, idealnie. No a niestety nie mają tego, co potrzebuję, ale już mi pokazali, gdzie mam iść i jeszcze 10 minut stąd. Spakowane, już wszystko na dole. Ekipa się zbiera. Ja jeszcze idę tylko do Carrefoura kupić jakąś czekoladę. Tam kolejna ekipa jakaś dzisiaj też rusza. Trochę pogadaliśmy o tym, że naprawdę mieliśmy szczęście z tym, że wyprawa dopiero dzisiaj się zaczyna, a nie na przykład 2 tygodnie wcześniej. No 2 tygodnie wcześniej się ludziom nie udawało przez warunki pogodowe. A my jak na razie mamy dobrą pogodę i oby się tu utrzymało. Ale ładne parki są w tym mieście, naprawdę. Już parę dzisiaj widziałem. Pięknie wyglądają. W ogóle jest tu bardzo czyściutko. Fajne miasto. Myślę, że kiedyś tutaj wpadnę tak na parę dni, żeby troszkę sobie pozwiedzać. Chociaż też nie sprawdzałem, czy coś tu jest, ale myślę, że na pewno. Dlaczego idę po czekolady i po żelki? Dlatego, że jak jesteście na wysokości, to naprawdę cukier wam pomaga, daje taką przyjemność. Nigdy nie zapomnę tego, jak w Nepalu, tam nie wiem, już byłem coś na 400, już taki naprawdę zmęczony wszystko i zjadłem sobie Snickersa. O, to był po prostu orgazm podniebienia, było to tak przyjemne sobie zjeść takie coś słodkiego. No i wiadomo, tam zawsze cukier dobrze też pomaga, no ale no, dobrze mieć. Dobrze mieć na pewno, dlatego idę kupić jeszcze. Wszyscy już mają. Tylko ja nie mam, bo wczoraj oni już przyjechali, już cały dzień tutaj byli. Ja dopiero dzisiaj pierwszy dzień. No i tak dość parę spraw rano załatwiłem. To jest moja cała ekipa, z którą ruszam na wyprawę. Właśnie nam pakują już wszystkie bagaże. Jesteśmy teraz na 1700 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj będziemy w obozowisku
700. Tam zostajemy też na noc. Jutro ruszamy wyżej. Coraz ładniejsze widoki. Pięknie będzie. Trzymajcie kciuki, żeby pogoda dopisała. Szanse są duże. Naprawdę. Także ja mam szczęście. Wiele razy go miałem. I oby teraz też było. Szybka przerwa na stacji na Siku. Już mamy w sumie 2 godziny, 2,5 godziny w sumie jedziemy. Także nie ma źle, to za niedługo powinniśmy dojeżdżać tak naprawdę. Widoki po drodze niesamowite. Coś pięknego, w ogóle to jest świetna trasa na motory. Tutaj właśnie teraz widzę, ktoś sobie robi tą trasę motorami i powiem wam, że o tym samym pomyślałem właśnie jak tutaj jechaliśmy. Widoki porównywalne do Karakorum Highway w Pakistanie. No tam ładniej, ale tu też naprawdę przepięknie. Dobra, przyjechaliśmy do pierwszego punktu, ale wieje. Musimy tu przepakować nasze torby. Dobra, będziemy tutaj ważyć nasze bagaże i dopłacać, jak ktoś ma przeładowany. Czyli na przykład ja. Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili w dolinie. Nasze miejsce jest mniej więcej tu. Jesteśmy w Penitence. Pierwszego dnia wędrówki idziemy do konfluencji. To jest nasz obóz przed bazą na mniej więcej 3400 i on jest tu. Czyli pierwszego dnia. To jest jutro, prawda? To jest jutro. Idziemy sobie dotąd. Tam jest 3400, tak? Z 2700 dzisiaj idziemy? Dzisiaj nigdzie nie idziemy. Znaczy nie, ale dzisiaj jesteśmy na 2700, tak? Dzisiaj jesteśmy mniej więcej na 2700, 2800. Okej. I idziemy na 3400 do konfluencji, to jest pierwszy dzień. Tak. Nasz drugi dzień. Idziemy jakieś 3 godziny w górę, może troszkę więcej, tak 3,5. To jest nasz drugi dzień. I nasz trzeci dzień. robimy. Tak, to jest aklimatyzacja, bo tu kończymy na mniej więcej 400. Teraz, moi drodzy, nasze zadanie, bo to jest już wasze, dzielimy nasze bagaże. Jeden bagaż, 20 kg, idzie do tego miejsca. Co oznacza, że widzimy go za mniej więcej 3 dni. Za 3 dni, okej. Drugi bagaż, 10-kilowy, idzie z nami do konfluencji. Czyli widzimy go jutro, wcześniej po południu. Ten bagaż tam spotykamy. W momencie, kiedy mamy ten drugi dzień, on nam sobie z nami jest. Tak jakby nie ruszamy się z namiotu. Czyli do tej 10 mamy dostęp każdego wieczoru, ale nie w ciągu dnia. W konfluencji najważniejszy jest moim zdaniem śpiwór, bo jak kiedyś zapomniałem tam śpiwora, to był smuteczek. Bo jak zachodzi tam słońce, to od razu robi się zimno, więc w ciągu dnia będzie tak jak jest teraz, albo trochę chłodniej. Dobra, tutaj mamy pokazane ile dni, na ile godzin będziemy szli. Jutro jest luźno. Jutro mamy 3 godzinki. Później tutaj mamy 6 godzin, czyli tam i z powrotem. A później tutaj mamy 8 godzin. No i tak mniej więcej będzie wyglądała nasza trasa na najbliższe dni. Oczywiście tam później, ale tutaj będzie w ogóle strasznie biało cały czas, ale później właśnie jak dojdziemy tego 4 dnia, tam już miało być 4300 i stamtąd zaczynamy 5 dni ataku szczytowego. No, ile pogoda będzie sprzyjała, co to jest 5 dni, a liczę na to, że będzie sprzyjała. No i dobra, mieliśmy sobie to rozłożyć na 20 kg i 10, ale tu nie mam 10 kg, nawet mam mniej. Tylko tak wygląda na takie duże, ale jest ok. I mieliśmy go zostawić, ja stwierdziłem, że sobie go wezmę na plecy i sobie z nim pójdę. No, Łukasz tam gaz przygotowuje, bo już wyżej będziemy musieli sobie topić śnieg i sami wodę przygotowywać. Dla każdego 2 butle przypadają z gazem. A właśnie zapisuję, jutro 10:30 startujemy. One nie są Challenger. grube, są cienkie.
Dobra, myślałem, że mam najcięższy bagaż, okazało się, że nie, że o 200 gram jedna dziewczyna mnie przegoniła. Także nie jest źle, ale mam za dużo, mam 23,7. Plus tutaj mam 12,5. Ale to biorę ze sobą akurat. Tutaj cała pucha jedzenia na atek szczytowy. No i jesteśmy w miejscu, gdzie się zatrzymujemy się na noc. Pięknie to wygląda. Cześć, witamy Cześć. wojownika. Tak jest. Mówię, że będę miał teraz na tym kanale dużo więcej aktorów i aktorek. Tak, dobra. Serio, to dzisiaj tak sobie tutaj śpimy. 8 osób. Koedukacyjna, nie zapomnij. Tak, ale ja to jestem przyzwyczajony. Ja w hostelach dużo sypiałem i sypiam czasem jeszcze. Także jestem przyzwyczajony. Tutaj łazienka. Tutaj kolejny pokój. I gdzieś tu dalej jeszcze... Co tu mamy? A, kuchnię? Jedzenie? Nie, łazienkę. Nie, kuchnię. Specjalnie nie wziąłem mikrofonu, żeby wam pokazać, jak wieje. Wieje cały czas. Będzie wiało przez najbliższe 2 tygodnie. Wiatr to jest tutaj największy problem właśnie na tej górze. A jak jest minus 20 na przykład i jest wiatr, to jest bardzo źle. Znaczy dostaliśmy kubki, słoika. Przyszedł obiad. Fasolowa chyba, czy grochowa? Wygląda jak grochowa. A w sumie tak. Oj, co tu się będzie działo wieczorem? Jak każdy się naje tego. Siemanko, siemanko. Kolejny dzień. 6:30. A ja nie śpię od 2:00. Masakra. Jetlag po prostu mnie dojeżdża. Wczoraj o 8:00 usnąłem. No i od 2:00 już nic. A tutaj droga, która prowadzi do Chile. Byłem jeszcze jakieś 20 km stąd. Już byśmy byli w Chile. Muszę sobie zaraz w ogóle lekką jogę zrobić. Rozciągać się, bo tak źle spałem. Czy ma teraz taki zły? Także muszę to zrobić tak, wszyscy czy śpią. Pójdę do takiego osobnego pokoju i coś sobie lekko poćwiczę. Siódma 20. Ja na nogach już od 5 godzin i 20 minut. Kto by tam spał? Szkoda życia, co nie? Nie no, dzisiaj muszę się kimnąć w dzień na pewno, a później muszę wymyślić, jak to zrobić, żeby tak szybko nie stawać. Idę zapytać ekipy, jak humory. U nas była ciężka. Jak humorki? Super. Ale żeś chrapał. No. Nie. Nie. Ja od 2:00 w nocy nie śpię i... A, no to później ja się obudziłem. Jak mnie... to ty do mnie mówiłaś, że miałem koszmar? Tak, ja. Tak, no to po tym już nie spałem. Co potem? A to w ogóle była misja. Łóżko się złamało. Nie było wesoło w nocy.
Patrz, jaką elegancką koszuleczkę dostałem. Aconcagua 6962 metry. Tu? O, tutaj logo jeszcze. Elegancko. Dobry start, teraz się wyrypałem. Dobrze, się nic nie stało. Busik już po nas przyjechał. I zaraz startujemy. W sumie pół godziny czy... Która jest godzina? No, z 20 minut wcześniej, ale to dobrze w sumie. Jest tak piękna pogoda. Super się będzie szło dzisiaj. Dobra, Łukasz jest naszym liderem. Łukasz, ile razy byłeś na szczycie? Nie, dobra, ile razy byłeś na górze, a ile razy na szczycie? To jest mój 6. raz, czyli 5 wypraw, 3 razy na szczycie. 3 razy na szczycie. Jak oceniasz trudność? Ciężko powiedzieć sobie, bo każdy jest inny. Dobra, głupie pytanie to było. Trudność, powiem Ci tak, góra jest łatwa technicznie, Okej. No tak, bo nie ma spinaczki w sumie. nie ma wspinaczki, nie masz śniegu zbyt dużo, nie masz żadnej wspinaczki lodowej, nie masz trudności w pionie i tak dalej. To jest trekking. Poczekaj, śniegu to jak jesteś teraz, jak 2 tygodnie temu, no to było go tak, sporo. zazwyczaj. Nie? Natomiast więc góra jest łatwa technicznie, jest trudna kondycyjnie i trudna pogodowo. Okej. Więc dużo zależy od pogody, a finalnie i tak dla każdego to będzie spory sprawdzian sił. Tak. Także zobaczymy. No tak, no 7000 metrów prawie to już nie są żarty. To nie ma co ukrywać. No właśnie, łatwe technicznie, ale prawie 7, więc niektórzy stwierdzają, że to będzie łatwa góra, A jest. nie będzie. A miałeś przypadki takie, co ludzie naprawdę już z powodu choroby wysokościowej, nie wiem, musieli helikopteryzować albo ich ściągali z góry? Powiem więcej. Zdarzyło mi się, i nie tylko mi, że helikopter zwoził mojego klienta z bazy. Szliśmy 3 dni do bazy, która jednak nie jest na wielkiej wysokości, No. i z wysokości bazy, dzień po przybyciu tam, klient musiał zjeżdżać helikopterem. No bo właśnie. To mi się zdarzyło 2 razy. Okej. Czyli na wysokości 4300 już dostali choroby wysokościowej. Wiesz, teoretycznie to jest miejsce, gdzie my potem, żyjemy 2 tygodnie. No tak, tak, tak. Natomiast potem ludzie rezygnowali w obozie drugim na 5,5 tysiąca. Często to była taka rezygnacja psychiczna, w zasadzie po prostu już mają dosyć zmęczenia. tego wiatru, zmęczenia i tak dalej. No i sporo osób, jeżeli odpada, to odpada na dniu szczytowym, szczególnie na trawersie. Tam już jest taki moment, kiedy na przykład ktoś czuje się dobrze na 6000, a na 6,5 nagle stwierdza, Koniec. Koniec. I trzeba wracać. albo trzeba było go sprowadzać, bo były i takie sytuacje. No, to teraz trzymaj kciuki i wchodzimy na górę. Trzymajcie kciuki za to, co będzie się działo za 2 tygodnie. 2 tygodnie aż? No, jakby tak. Ile mamy? policzyć. Kiedy wchodzimy dokładnie na szczyt? 5 lutego, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, zgodnie z planem. Okej, 5 lutego, czyli dzisiaj mamy 24, to źle 24. liczę. No to No 11 dni. 11 dni. 11 dni, okej. Dobra, no to by się udało. Trzeba trzymać kciuki. Cała ekipa gotowa i ruszamy. Trzymajcie kciuki. Dobra, 20 minut teraz mamy do bramy Parku Narodowego i zaczynamy trekking. Piękne widoki będziecie mieli, także bardzo warto śledzić każdy odcinek. Dobra, idziemy teraz po nasze permity, żeby wejść na górę. O, tutaj jesteśmy na 2800. Influencja, dzisiaj idziemy tutaj dokładnie. Tam zostajemy na 2 noce i gdzie jest dalej, czekajcie. Nie wiem, gdzie jest kolejny punkt. Nie widać tu chyba. Ale dokładnie zmierzamy na szczyt. A tam przed nami dokładnie ją widać. Musieliśmy odebrać nasze woreczki i mamy tak, jeden woreczek na śmieci, które musimy ze sobą brać, oczywiście to bardzo pochwalam, żeby nie zaśmiecać, a drugi woreczek na kupę. Przez 11 dni niby mam walić do worka. W życiu tego nie będę robił. Będę chodził, chował się za kamieniami. Nie ma takiej nawet możliwości, że będę nosił przy sobie 11 dni worek z kupą. Nie ma szans. O, i tutaj możecie zobaczyć dokładnie jaka trasa. Tutaj będziemy zaczynać w Plaza de Mols, ale to tam będziemy dopiero za 3 dni. Tak, za 3 dni tam będziemy.
Tutaj jest duży basecamp i będzie tak. I na górę i jesteśmy tu. Powiem panu, że jak się idzie teraz i patrzy na tę górę, typowo przede mną, taki coraz większy ten respekt się czuje, że te kolejne dni naprawdę nie będą, znaczy dobra, ja nigdy nie sądziłem, że będą łatwe, bo wiedziałem, że będą ciężkie, no ale mogą być naprawdę bardzo ciężkie. Najważniejsze jest to, żeby z głową zrobić tą aklimatyzację i z głową wychodzić do góry. Powoli do góry. Nigdzie się nikomu nie śpieszy, a jednak choroba wysokościowa może całą wyprawę zepsuć. No i oczywiście bardzo dużo trzeba pić. Myślę, że między 4 a 6 litrów, chociaż nie ma szans, żebym wypił 4 litry. Ale dzisiaj na przykład jest godzina 11:30. Już prawie 2 litry wypitałem. No ale to dlatego też, że wcześniej wstałem. O 2:00 w nocy. O, tutaj będzie ten znak, ta tabliczka, gdzie wszyscy zdjęcia robią. Proszę się ładnie ustawić. Jeszcze dalej, trzeba się rozciągnąć. Znaczek. Ja, ale to niżej, żeby znaczek było widać. Trzeba w dół. Dajcie niżej to, żeby było widać napis Aconcagua. Troszkę w bok, żeby było napis widać. Za tobą jest, za tobą. No za tobą. I troszkę niżej. No, idealnie. Tam w oddali, gdzie ścieżka znika za takim małym brązowym garbem, jest konfluencja. No, 3 godzinki, może trochę więcej. I widać też miejsce, w którym jutro będziemy odbijać. Widać taki wyrwę w skale. Lodowiec wchodzi wtedy w prawo, idziemy pod południową ścianę i dopiero 3. dnia idziemy w lewo dookoła góry. A za jakieś 11 dni będziemy na szczycie. I jak się przyjrzycie, ten wierzchołek ukryty za chmurą wydaje się wyższy, ale to dlatego, że jest bliżej. Prawdziwy szczyt to ten, który jest lekko w prawo, dobrze widoczny w tej chwili. A, ten od razu po prawej stronie taki tam. Tak. O, to wam zbliżę, patrzcie. To tutaj, to nie widać, czekajcie. To tu. To. Także To jest wydaje się, że szczyt. ten bliższy, on jest południowo-zachodni, jest większy, ale on jest nieco bliżej. A my wychodzimy centralnie od drugiej strony, wchodzimy na grań, widać tam taką przełęcz. Wchodzimy w okolice tej przełęczy, a potem wzdłuż grani mamy ostatni odcinek do szczytu. No to let's go! Wszyscy zamaskowani, a ja tak sobie trochę na luzaka idę. Ale z drugiej strony też napalony jestem, to nie powinno mnie nie wiadomo jak zjarać. Może mam nadzieję. No, oczywiście posmarowałem na buzi parę razy już 50. No ale chyba od jutra już będzie trzeba plaster na nos naklejać. Bo jednak słońce w górach to jest miazga, a dzisiaj jest naprawdę ciepło. Ja myślę, że teraz będzie 30 stopni, może troszkę mniej, ale myślę, że między 25 a 30 jest. Plan mam taki, żeby każdy odcinek, który będziemy robić, znaczy może nie każdy, ale na przykład wczorajszy i dzisiejszy dzień jeden odcinek. Później 2 dni aklimatyzacji, kolejny odcinek. Później pokazać, jak wygląda życie w wyzwisku i tak dalej, kolejny. No i z ataku szczytowego jeszcze prawdopodobnie 2. Około 5 odcinków chcę zrobić z tej wyprawy. Chcę wam dokładnie to pokazać, żebyście mogli wiedzieć, jak ktoś będzie kiedyś planował taką wyprawę, to żebyście wiedzieli krok po kroku, jak to wygląda. I na samym końcu peletonu naszego, to nasza ekipa. Dlaczego? Zapytacie? Wczorajsza grochowa daje o sobie znać. Też jest jak jest. Coś tam gryzie.
No, zresztą ja sobie nagrywam. Ale sobie iść spokojnie, powolutku i zrobić dla Was świetny materiał z tej wyprawy. Ale pięknie tu jest. Wszędzie dookoła cudowne góry. I ja, Piotr z kanału Podróże Wojownik. No, krótka przerwa. Napić się trochę wody, żel energetyczny i ruszamy dalej. Only trekking and climbing permit. To my. Idą muły i gaucho. No, jesteśmy na 3400 i dochodzimy do obozu. Tutaj będziemy 2 noce. Ponieważ dzisiaj doszliśmy, jutro idziemy na aklimatyzację. No i w kolejny dzień idziemy do kolejnego obozowiska. Pierwsze obozowisko Konfluencja. Musimy zrobić check-in i odebrać nasze namioty. Ale to są piękne góry. Powiem Wam szczerze, że nie wyobrażałem sobie, że aż tak ładnie będzie. A to dopiero pierwszy dzień. Czyli najlepsze jeszcze przed nami. Chociaż i tak już jest super. Już jest super. Dobra, pokażę Wam trochę, jak wygląda obozowisko. O, tam dalej restauracje, steki przygotowują. Mam nadzieję dzisiaj, że zjemy takiego. Potem robią tu barbecue. Fajnie by było zjeść. No i tak, tu mamy kawiarnię i internet, także zaraz tam wbijam na chwilę. Na końcu takie białe to są toalety i prysznice. Toalety na kiblu. Na końcu Flagi to jest takie miejsce relaksu i tam można się... tutaj będziemy jeść sobie kolację w jednym z tych namiotów. A tutaj mamy grilla. A tu choinko. Patrzcie, jak nas przygotowali. Pizza, empanadas. Przepraszam, czy mogę spalonej pizzy kawałek? Donieśli dokładkę. Przepiękna pizza. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Dobra, ponagrywali? W górach. Rzucamy się? Dobra, tu jest mój namiocik. Idę się przespać. Piękna pogoda jest dzisiaj. W namiociku jestem. Trzeba się rozebrać. Przespać. Tak mnie jetlag łamie. 2 godziny, znaczy 2 godziny. O 2:00 wstałem. Czyli minęło już od tego czasu prawie 14 godzin. Butelka na siki. W hostelu dzisiaj zostawiałem Was 4 razy w nocy. Tu nie będzie tego problemu. Nie będę nawet stąd wychodził. Chyba że tylko wylać i dalej do spania. No i wstałem. Powiem Wam, że jak coś to mam pomadkę. Smaruję już profilaktycznie, bo wiem, że i tak mi popękają usta w końcu. O. Jakbym wiedział, że będę miał później problemy, to nie wstałbym. Serio. Na początku sauna, później znowu się zrobiło zimno. I tak źle. Chociaż źle było lepiej, znaczy zimno było lepiej, niż jak było za ciepło.
Zaraz kolację mamy. Gdzieś tu nam kolację szykują. O, tu. Dostaliśmy zupkę dyniową na drugie danie. Kurczaczek, sałatka. Karmią nas tu naprawdę bardzo dobrze w tym obozie. I teraz zasada jest taka, możecie już tu zobaczyć, bo to będzie cały czas tak wyglądało. Wieczorem dostajemy taką karteczkę, zaznaczamy czego chcemy ile. I są dania do wyboru. Sausages, jakieś kiełbaski, porridge, owsianeczka, jajecznica, ster bacon. Co tu jest? Co? I nie mam pojęcia, w ogóle to jest jakieś pseudoangielskie słowo. Oni chyba coś tu pomylili. I na koniec jest jogurt. A można potrójną jajecznicę. Dla mnie wszystko bez jogurtu. I to jest najlepsze, to nie wybieracie jednej rzeczy, tylko wybieracie to, co chcecie. 10 razy kiełbaska. Na przykład, nie może bez przeginania, ale na przykład braliśmy, nie wiem, na naszą grupę 9 owsianek, 9 jajecznic, kiełbasek też 9, bo w sumie czemu nie? Ktoś nie będzie chciał, a ktoś zje 2. A te kiełbaski jakiego mięsa są? Nie wiem. Raczej- No na pewno nie raczej z wieprzowina. Z muła, to nie wytrzymał. Plan na jutro. Jest 7 śniadanie, o 8 możemy wyjść. Możecie zobaczyć dlaczego konfluencja. Konfluencja po hiszpańsku oznacza schodzące się dwie doliny, czy dwie rzeki, połączenie dwóch rzek dosłownie. Rzeczywiście tu jest nasza pojutrze dolina, a tu jest mniejsza, gdzie jest lodowiec. I my idziemy wzdłuż tego lodowca, nie schodzimy na niego. I jest baza, która nazywa się Plaza Francja. I ona jest nieuczęszczana, dlatego że tutaj macie południową ścianę jak Aconcagua. Tam prawie nikt się nie wspina, bo na to trzeba specjalnych pozwoleń i chodzą tam tylko bardzo doświadczeni ludzie. Bo to są prawie 3 km w pionie. Czy to jest ta droga Polaków, tak? Nie. Droga Polaków jest Glaciar de los Polacos jest tutaj. Gdzie jest szczyt? Tu. A, bo mamy do... Tu jest Campo dwa Polacos i tutaj jest droga Polaków, a tu jest jej wariant prostszy. To jest jej wyprostowanie. Więc on jest dokładnie po drugiej stronie szczytu niż my patrzymy. Natomiast tu masz pionową, prawie pionową ścianę. Tu też jest co ciekawe taki wariant zrobiony przez Polaków, bo mało kto idzie na tą ścianę. A my nie musimy do niej podchodzić. Wystarczy, jeżeli podejdziemy na taki punkt widokowy, który jest na 4100. I on jest tutaj, gdzie ta kropka. Nie, Mirador, jak tu zaznaczyłem. I z tego miejsca do tego idzie się jakieś 3,5 godziny. No i pewnie z 2,5 będziemy wracać. Tutaj posiedzimy sobie 45 minut, żeby złapać chwilę aklimatyzacji, zdjęcia i tyle. 20 godzina. Idę zobaczyć jeszcze do naszej kawiarni. Co tutaj mają, bo mnie tu jeszcze nie było. Wszyscy byli, ale tylko nie ja, bo spałem. Znaczy z tym spaniem to też tak średnio. Ale coś tam. Odpocząłem. Można tu sobie coś wziąć? A, tu są ładowarki i wszystko. A, spoko. Herbatka jakaś. No. Dobra, nic się nie dzieje. Trzeba tu jutro rano przyjść. Wtedy będzie na pewno lepiej. Wszyscy już w namiotach połowani. Piękne widoki. Tak jak mówiłem, jutro aklimatyzacja. Jesteśmy na 3400, a idziemy na 400. Tak to wygląda. O. Namioty też są takie 4-osobowe. No ja mam taki, no tak jak wam mówiłem, dopłaciłem sobie, bo muszę się dobrze wysypiać. Kto był w Tajlandii, ten wie. Jeszcze uzupełnienie wody przed spaniem. Ostatnie siku i do spania. Zapowiada się piękny dzień jutro. No i dobra, kończę ten dzień. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zapraszam na kolejną część z tej wyprawy. I co? Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, jesteś tu nowy, zostaw suba.
Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.